Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, lecimy dzisiaj z testem przetwornicy. Taki mocny teścik będzie. Przetwornicy 12V na 230 2000 W. Także tutaj przygotowane mam stanowisko. Tak się prezentuje nasza przetwornica Redodo 2000 W. Żeby to ustrojstwo zasilić, mamy tutaj 200 Ah w dwóch bateriach 12,8V 100 Ah każda, czyli 200 Ah. Pomiar poboru amperów tutaj będzie i na cęgowych, i tutaj mamy podgląd do tej baterii przez Bluetooth. Termowizja jest, jak to się wszystko będzie, słuchajcie, grzało. Bocznik jest 500 amperowy, też od Redodo do tego zestawu akurat. Także będziemy sobie cały prąd obserwować, jaki jest pobierany z tego zestawu. Tutaj będziemy sobie obserwować osobno, jak są prądy. No takich bardzo dużo ciekawostek. I coś jeszcze miałem powiedzieć? Chyba wszystko, tak naprawdę. Tutaj są przewody 25. Tutaj są przewody 35, także też temperatury jednych i drugich sobie poobserwujemy. Zobaczymy, jak się grzeją bezpieczniki 100 amperowe, bo jest szyna. Wszystko osobno. Obciążenie będzie około 1800-1820 W, bo obciążał będę czym? Idziemy po kablu. Autem elektrycznym. Nie będę przepalał tej energii farelką, bo to głupota, nie? Tyle co wróciłem, 150 km przeleciało. Drzwi kupiłem tam, bo tutaj starą stajnię modernizuję, także będą pomału drzwi zakładane. Okna i te sprawy, i tam będzie wysokonapięciowy magazyn energii i w ogóle pracownia i inne rzeczy. Dużo fajnych rzeczy tam będzie, może się ze wszystkim przyniosę, zobaczę. Ale dzisiaj lecimy, słuchajcie, z testem. I tutaj mam 9 amperów podpięte pod kangura, bo jak zapiąłem, nie 8, jak zapiąłem 9, to mi szło już 2050 W. Przetwornicy jest do 2000 W, także tak naprawdę to nikt nie będzie używał nawet do 1500 W, czyli jakieś 1800 W będzie obciążenie, około 160 A. Wystarczająco, także co? Wszystko jest gotowe. Odpinam, bo ja wróciłem, to jeszcze testy porobiłem właśnie, czym to obciążyć. Troszeczkę jeszcze nam tutaj fotowoltaika pracuje. Baterie były dobite do 14,2 V, bo tak jest ustawiony regulator, że przed tym ma odciąć. No i tutaj, no to ja będę musiał wam jakoś to zasłaniać. Wy to widzicie, ja mi się tutaj podwójnie odbiję, mi się wydaje, że ja tego nie widzę, ale to widać. Jeszcze 119 W leci. Także co? Wyłączamy i zapinamy obciążenie. Niech się ładuje. Pyk. Tutaj będzie jakieś 2 kWh użytkowe, tak plus minus, także około godziny. Ponad godzinę przetwornica będzie męczona. Także no, powiem wam, jestem ciekaw, jak te oryginalne przewody, które są do niej dołączone, to jest niby Fi 32 zastępuje 4 dziesiątki. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Przetwornica oczywiście weszła od razu na moc. Sobie ustawiłem tutaj zakres, nie ten zakres, na 400 A ustawić zakres. Mamy, tutaj leci tak, z tej baterii leci 82, co nam pokazuje aplikacja. Gdzie to są ampery w ogóle? Też 82 ampery nam aplikacja pokazuje. Od razu też będzie widać, co się z ogniwkami dzieje. Może ja to gdzieś tutaj postawię, będzie lepiej widać. Nie, bo tutaj jest w cieniu. Tutaj ładowarka nam pokazuje 1700 W poboru. Tutaj nam pokazuje poboru. Kurde, i tu nie będzie nic widać. I to będzie, coś łapie. Spróbuję tak. Kurde, i to jest, tego się bałem. Widzicie? Przetwornica pokazuje 1810 W, 12,3 V, 39 stopni. Kurde, te wyświetlacze to jest tragedia. A bocznik pokazuje, że z baterii jest wyciągane. No złap tą ostrość. Idzie 12,7 V na baterii. Na procenty się nie patrzcie. 12,7 V, idzie 160 A. Kurde, z tą ostrością jest porażka. 160 A i 2 kW wychodzi z baterii teraz. 160 A pokazuje bocznik. Tu mi pokazuje, że
Z tej baterii wychodzi 74 ampery na 25, a z tej drugiej wychodzi 82, także no tak jakoś nierówno to wychodzi. Ciekawe dlaczego. Może no niby spięte są równolegle, jedna i druga, i że tak powiem, jeszcze napięcie by sprawdzić na jednej i drugiej jakie jest, z ciekawości. Także idziemy po multimetr. No na razie lecimy ogólnie 160 A i tutaj mamy finalnie 1,7 kW wychodzi na Camel, 1,8 kW pokazuje przetwornica, a bocznik pokazuje, że 2 kW z tego wychodzi. Także 300 W straty na tym by wychodziło, tylko no mówię, to każde swoje pokazuje, że tak powiem. Ciśniemy, ale gorąco ci masakra. Ile jest stopni w ogóle na polu? Stacja pogodowa pokazuje 28, tutaj mamy 27. Także wentylator cały czas w deju napierdziela. I co? I napięcie. Mieliśmy sprawdzić jeszcze. Ja będę mówił mieliśmy. Jakoś tak mam, że mówię mieliśmy. No, osobno na bateryjkach. Tyk. Nie w tą stronę. 12 V mamy, tak? I pasuje, tu by się pasowało do szyny wpiąć gdzieś, o, przed bocznikiem. O, bo to i tak wszystko wspólne. No, na bateriach będziemy na małe. Ile jest? 12,78, 79. Tu jest 12,79. Nie, no tutaj mamy idealnie. Jednym i drugim. Tutaj nam pokazuje 82 na minusie. 83, także dobrze pokazuje. No tutaj pokazuje 74. No, suma by wychodziła, tak? Tutaj minus, tutaj plus. 160 A by wychodziło, tak? Jest 160, 159, no. Dziwnie, tak? Ale dobra, obserwuję. No i tyle, no tutaj wszystkie te temperatury. Nagrzał się, patrzcie jak się bateria nagrzała. 50, 60 stopni. O kurde, zobaczymy, czy jakieś zabezpieczenia termiczne w bateriach też wytrzymają. No jak na razie leci. Ekstremalny test po prostu. Wygrzane wszystko, a teraz ciągnę z tego powietrze. Tak, bo w gridzie by stało gdzieś cały czas, by się wygrzało i teraz leci. 1000 W na minusie, 82 ampery. Także jest ekstremalny test i przetwornicy i zestawu baterii. No i dobrze, trzeba to dobrze przetestować. Lecimy. Jak coś wybuchnie, to na zewnątrz. Także na spokojnie. Dobra, minęło 15 minut. No jak na złoń słońce wyszło. Trzeba będzie jakoś zmęczyć. Słuchajcie. Zaczniemy od ogólnie albo nie, od przetwornicy, bo to jest w przetwornicy. Nie wiem, czy to wy to widzicie, ja wam będę mówił. 12,1 V pokazuje. 38 stopni, no ona cały czas się wentyluje, także tutaj się na pewno nie zagrzeje. 1810 W pokazuje, 226 V. Tutaj nam się sytuacja jak na razie nie zmienia. No pojemność raczej powinno dobrze w miarę pokazywać, bo mam ustawione od 13,6 do 11 V. Przy obciążeniu troszeczkę może głupieć i 200 Ah jest ustawione, także 160 A ciągniemy z dwóch baterii, czyli 2 kW według jego przelicznika. 47 minut jeszcze na tym popracuje. 12,6 V pokazuje, że jest na bateriach. Wyciągnięte już jest, popatrzcie tutaj, 0,7 kWh. Ja lubię tą ładowarkę, bo ją można podpiąć do wszystkiego i ona zawsze zadziała. Jej nawet nie interesuje, że nie ma uziemienia tych spraw. Nie wiem jaka tam jest elektronika, ale to mi życie ratuje, bo na powerbankach idzie na wszystkim. No i na takie testy też jest fajna rzecz. Dalej, tutaj mamy z małej baterii, czy małej, obydwie mają 100 Ah, tylko to jest mini, nie? 80 A idzie, a tutaj nam idzie, tutaj nie wiem ile nam idzie, bo się zresetował. 76 idzie nam tutaj z drugiej, tu pokazuje, że 80, i tutaj BMS też pokazuje, że
idzie 80, ale zobaczcie, 80 stopni jest. Nie wiem co to jest za temperatura. Ktoś zobaczy, to ten za chwilę mnie opieprzą, że chce ugotować baterię. Nie, ja je chcę potestować. Jest tu jakiś alarm, warning, coś w tym rodzaju. Zobaczymy czy zadziała, nie? Mówię, to jest wszystko na zewnątrz. Ja ją tak dotykam tutaj, to nie jest jakaś gorąca, czyli w jakimś tam miejscu po prostu jest ta temperatura. No i przez to ja tutaj muszę być, bo jak mi się na tej baterii BMS wyłączy, to ta dostanie 160 A i no może być nieciekawie, także podgląd dobra rzecz, ale nie róbcie takich rzeczy, słuchajcie, w domu. Bierzemy termowizję i zobaczymy jak to wygląda w termowizji. No 15 minut jakoś tak, nastawiłem po zakończeniu tamtej sceny, o już nawet 17, ten czas leci, czyli 20 minut już leci i sobie po prostu teścik elegancko. Dobra, wpinam termowizję, zobaczmy jak tu się fajnie wszystko grzeje. No i dobra, nagrywa się? Nagrywa się. Ok, patrzmy tutaj na temperaturki, co gdzie jak dlaczego. Z całości najwięcej wyłapuje 34 stopnie. Także za dużo tutaj nie wyłapuje. Kable, to co mnie najbardziej interesuje, no takie ciepłe. Spodziewałem się, że będą gorsze kable. I no nie są jakieś takie strasznie gorące. Punkt, gdzie ja mam punkt? Tutaj mam punkt. 43 stopnie mają kable. Jeszcze ten punkcik sobie ustawiłem, żeby mi tutaj najeżdżamy na bezpiecznik. 48 ma jeden, drugi ma 43 stopnie. Bocznik ile ma? No jedziemy na bocznik. O, 35. Także bocznik tutaj szaleństwa nie ma żadnego. O, teraz przewód 25 mm², 41 stopni. A tutaj mamy 35. Niby 36. Dotknę ręką. No takie są ciepłe. Nie ma tragedii, powiem wam, nie ma tragedii. Przetwornica co? Zimna, bo ona jest wentylowana. No najgorsza ta bateria, 80 stopni, 81 pokazuje. Jeszcze ściągnę. Tu jest chyba BMS pod tym. Albo się od smartfona nagrzało. No. Ile tutaj nam pokazuje? No jedziemy na tą miejscóweczkę. 50 stopni pokazuje nam ta. A tutaj spokój na tej drugiej. No ta dostaje ciry, bo niestety jest, nie dość, że jest wszystko upchane, to dodatkowo jeszcze czarna. Także jak na razie nic się tu nie dzieje. Oprócz no, tej temperatury troszeczkę mnie to no będę obserwował, nie? Jak wywali jakiś błąd, to będzie koniec testu tak naprawdę. Ale widzę, że już po 20 minutach ciągłej pracy kable ok, złączki, o jeszcze te złączki tutaj by pokręcać już na bieżąco wszystko, słuchajcie, starałem się wszystko dobrze podokręcać. Tutaj mamy, tu jest kurde miedź, to się świeci, tylko temperatury nam nie pokaże. 40 stopni, palcem dotknę. A tutaj wiatr wieje cały czas, no gorący styk jest, ale tutaj cały czas dmucha. Także jest też chłodzenie po prostu tego miejsca dodatkowe jeszcze. Daje radę. Elegancko. Dobra, 40 minut za nami. Ratuję sytuację. Chłodzę baterię. Może to głupie, słuchajcie, ale no dawaj to. Ale tutaj było 82 stopnie, a jest 77 i pomalutku sobie spada, także działa. Ratujemy baterię, nie zakańczamy testu. I tak, tutaj leci cały czas w miarę równutko. LiFePO 4 jednak robi swoją robotę. 12,4 V trzyma, 166 A wychodzi, bo jeszcze trochę koleżka, no i troszkę też te wolty w dół spadają. Tu się wyrównało, zobaczcie. Nie będę mówił, z dużej baterii jak szło mniej, tak? A mamy 82, kurde, ja pierdzielę te refleksy. A nie przeniosę się z tym do domu, bo jak mi bateria wybuchnie to albo coś, to wiecie, w domu tego nie będę trzymał, nie? To musi być na zewnątrz, 82 A. Tu mamy 81, także wszystko się fajnie wyrównało.
Może tam więcej oddawało przez to, że taka nagrzana była. Dalej 1,4 kWh wyciągnięte. A przetwornica co? Przetwornica ma to daleko gdzieś. Trzyma sobie 1830 W, 38 stopni. Wszystko elegancko sobie trzyma. Temperatura, największy temat tu jest przy złączach. No jak mnie jeszcze nie parzy, to jest tak do 50 stopni. Tutaj odpadł właśnie nam, no nie spadł multimetr. 35 ma spokojnie. 25, o powiem wam też, przedtem jak kogoś dotykałem, słońce świeciło, się nagrzało, też na spokojnie. Tu 35, 25, mostek jak? Mostek też ładny, ma 500 A wytrzymać. Może od słońca się tak ponagrzewało, może się wszystko uspokoiło. Się wywracasz, później Wackowi będę musiał odkupić. Chłop pożyczył, ale nie psujmy sprzętu, prawda? Dobra, działa wszystko elegancko. To lecimy dalej. Myślę do odcięcia. Przetwornica chyba pierwsza odetnie. Ona jest chyba do 10,5 V. Baterie schodzą niżej, także przetwornica odetnie pierwsza to wszystko. Słuchajcie, godzina testu za nami. O, 11,5 V. Nie, coś piszczy. A, ten piszczy, alarm piszczy. Akurat tu nie zwracajcie uwagi, bo ja sobie tutaj po to ponadstawiałem. Baterie mają jeszcze 13%, pokazuje ta mała. Duża pewnie też koło tego samego. 12-25 V. Ale przetwornica, jak będzie miała wentylację, to ma daleko gdzieś, nawet ponad pewnie 2 kW. No ona się pewnie wyłączy. Przy chyba 200 jest przeciążenie ogólnie. I się wyłączy, ale zimna. Cały czas jest przepływ powietrza, nic jej się nie dzieje. Przewody dają radę bez problemu. Temperatury jak na, już mamy 174 A leci przez te przewody. Powiem wam, no sceptycznie byłem nastawiony. Ciepłe, 40 stopni max. Ciepłe, takie sobie ciepłe. Najważniejsze tu jest zawsze tu śruby mają około 50 stopni, bo tak czuję, że parzy po palcach. Tutaj 25, 35 zimniutka, 25 trochę ciepła. Tutaj znowu nam leci sprzęcior. Się wywracasz. 79 A z tego. No tak, ten, no kurde, no i patrzcie tu, jaki uparty. Z tego ile idzie? Teraz ten będzie teraz dawał więcej. O, haha. O, chyba trzeba zakańczać, słuchajcie, bo ten przestaje oddawać, a tutaj idzie 93 A teraz sred odo, ale z drugiej strony Toredodo, dajmy mu szansę, niech się jeszcze troszeczkę pogiba. 94, no co, nie, powiem wam, ta ostygła, no, robotę zrobiło. Cały czas kilowata bateria oddawała elegancko. Teraz ta druga oddaje ponad kilowata, bo to jest 92 A i mamy 11 V. No to już idzie ponad 2, stąd idzie. Nie 2, ponad kilowat idzie z tej. Reszta daje sobie radę. Także wszystko piszczy. Co tu znowu piszczy? A, przetwornica. A, dobra. Tyle. Samo się wszystko powyłącza. Błąd 10,8 V, 10,7. Ile nabiło? 2 kWh. Tak jak mówiłem. Czekamy już do końca. 92 A idzie teraz z tej baterii. Z tej idzie 81. Tu ładnie pokazuje. A tutaj 10,5 V powinna się wyłączyć. Skoczyło 10,5. Czekamy. Już niech się to wszystko powyłącza. Tyle. Koniec testu. Wyłączę ją jeszcze ręcznie. Tu można sobie jeszcze z tego guziczka ją wyłączyć. Czy tutaj macie guziczek funkcyjny, czy tutaj na kabelku troszeczkę dłuższy.
Dała radę. Przetwornica bez żadnego problemu. System nie wybuchł. Także test zaliczony. Można zakładać gdzie kto chce. Tylko przepływ powietrza jej dajcie. Gdyby się nie ugotowała, no też ma zabezpieczenie temperaturowe, to mu się po prostu wyłączy. Głośna jest, bo musi się chłodzić. Także z mojej strony wszystko. W opisie filmu macie wszystkie linki, kody rabatowe, kawy, lajki, subskrypcje, jak to woli. A ja się biorę i będą testy baterii. Teraz takiej jednej dużej, bo przyszła fajna do niej przetwornica. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i lecimy z tematem dalej.